zobaczyć nowe produkty. Tego weekly vloga zaczynamy od slowly poranka i kubka ciepłej kawy. Bez różnicy, czy jest na dworze 15 stopni, czy 29. Ciepła kawa jest najlepsza na tą pierwszą kawę w ciągu dnia. Pobudza mnie i motywuje do dalszego działania, a mamy co robić, bo przyszła woda i trzeba ją włożyć do mieszkania. My nadal nie zdecydowaliśmy się na specjalną maszynę do wody, ale może kiedyś. W weekend zrobiliśmy Eliaszowi, słuchajcie, tą klimatyzację. Niestety nadal nie mamy takiej klimatyzacji centralnej, dlatego używamy tą naokienną. Jest ok, ale raczej nie nadaje się na taki na dłuższe używanie, jednak potrzebowalibyśmy tej centralnej może kiedyś i też no nie dokończyliśmy, bo powiem Wam tyle, że oprócz tej jednej półki, która wisi tutaj, miała być też druga, bo tak jedna słabo wygląda, ale niestety mamy ogromny problem ze zrobieniem dziur w ścianach. Teraz mamy tutaj tak naprawdę takie 4 dziury, bo dochodzi do jakiegoś stopnia, tak gdzieś tyle w ścianę, a potem się zatrzymuje. Nie wiem, nie znam powodu, dlaczego tak jest. Będziemy po prostu chyba wzywać kogoś, żeby ktoś po prostu nam porządnie te zrobił dziury. Też naprawił wtedy tam tą szafkę, którą mamy, bo no innej opcji, powiem Wam szczerze, nie widzę, dlatego że jest straszny tutaj problem. O co chodzi? Czy ma jakieś ściana w środku wzmocnienie? Po prostu każde wiertło, bo już używaliśmy 2-3 rodzaje wiertł, do tego 2 wiertarki i każde wiertło się zatrzymuje i zaczyna się ślizgać. To jest właśnie dziwne. Nie wiem, będziemy kombinować dzisiaj. Eliasz już jest w przedszkolu, ja będę troszeczkę ogarniała mieszkanie, pranie, plus mam parę rzeczy do posegregowania, usunięcia i ogarnięcia pokoju, który po prostu zaczął zbierać różne dziwne rzeczy. Chodzi mi ten pokój gościnny. Też chciałabym w końcu ogarnąć Eliasza. Pokój jest zrobiony, tylko w sensie trzeba go trochę ogarnąć, posprzątać. A mówię o tym, nie? Bo zaczęliśmy też segregować Eliasza rzeczy, które on nie używa. Moje rzeczy, które ja już nie używam, plus pranie, więc jest sporo do roboty. Dzisiaj też chciałam skoczyć do Daiso, dlatego że musieliśmy podłączyć przedłużacz do klimatyzacji Eliasza, a ja muszę w swoim pokoju też mieć przedłużacz dłuższy, więc trzeba to ogarnąć. Plus, chciałam Wam powiedzieć, że mieliśmy czyszczoną klimatyzację przy okazji właśnie rozmowy o klimatyzacji, to wyczyścili nam 2 klimatyzacje plus tą jednostkę chłodzącą. Chodzi mi tutaj o stojącą klimatyzator. Ten tu w sypialni wiszący, ten, oraz tą jednostkę chłodzącą, którą mamy tutaj. Tą też nam wyczyścili. Przy okazji troszeczkę tu ogarnęłam i tu chciałabym po prostu powiesić półki wiszące, takie wiesz, takie wiecie, narożne, żeby po prostu też troszeczkę miejsca zyskać tutaj, do poukładania właśnie takich pierdół jak te walizki, jakieś Eliasza zabawki, żeby tu więcej miejsca było i nie było to tak zagracone. No niestety, będę musiała to ogarnąć. Przy okazji zrobiło się strasznie gorąco, więc nie wiem o co chodzi, ale dobrze nie rozwija mi się ten tymianek ani oregano. Nie wiem, czy po prostu za słabo podlewam, ale z tego co pamiętam, no nie powinno być tak mocno podlewane. No nie wiem, będę musiała zobaczyć, posprawdzać, ale za to moja lawenda się zaczyna rozkiełkowywać, więc ładnie wygląda.
a do drzwi. Spojrzała na mnie, mrużąc oczy, jakby chciała zapytać. Trzeba otworzyć okna, bo pomaga jej wyschnąć. Ale ja lubię, bo kolory są żywe i prawdziwe. Tak naprawdę. Mama kupi kajkę. Ja i tata idziemy Mummango i Kostymonika kupimy. Na twoje urodziny? Jakieś nowe produkty, cooling. Ja się zastanawiam, co się dzieje z moją sterlicją. Dostaliśmy ją za darmo już jakiś czas temu. Nowe liście zaczęła wypuszczać, czyli już wtedy, kiedy ją transportowaliśmy, więc może to jest z tego powodu wina, ale wszystkie te nowe liście się złamały. Z tego, co czytałam, to jest to spowodowane albo wapnem, albo tym, że jest za sucho, albo za mokro. To też fajnie, nie? Że nie da się zrozumieć, która wersja jest poprawna, ale jest parę takich rzeczy, które mogą spowodować łamanie liści, ale pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. W ogóle ten jeden liść całkowicie odpadł, jak widzieliście, więc tak po prostu złamał się i odpadł. Tutaj trzymają się odrobinę, ale tylko na końcówce, więc i tak będzie do ścięcia. No jestem ciekawa, co się dzieje. No... Czy jest za sucho? Może powietrze jest za suche. Raczej podlewałam w miarę regularnie i nie w jakichś dużych ilościach, ale coś się dzieje nie tak. No niestety, może przez to, że się przeprowadzała ta sterilizacja do nas i wtedy jej wypuszczała te liście. No nie wiem, będę musiała posprawdzać i zobaczyć, co się dzieje. Dobra, lecę odprowadzić Eliasza, bo jest 9. Powiedzcie mi, czy zawsze musi tak być, że jak człowiek umyje okna, to wtedy zaczyna padać. Tak. Już któryś raz, kiedy próbuję umyć te piękne okna, umyłam, a później znowu są zacieki, jak widzicie. Były ładne, przejrzyste, a teraz są znowu brudne. Kolejny raz wybucha śmiechem. Żartowałam. Oczywiście, że żartowałam. Niedługo mamy wyjazdy do Polski i zaczynamy się zastanawiać, co będziemy robić, co musimy ogarnąć. Jak na razie chyba zdecydowaliśmy się, że na 10 dni, kiedy mieszkanie będzie puste, przyjedzie mama mojego męża. Dzięki czemu rybki zostaną zaopiekowane, bo teraz no tylko problem właśnie z rybkami. Co z nimi zrobić na ten czas, kto będzie ich karmił, ale na szczęście myślę, że mama mojego męża powinna sobie poradzić. Dojadam resztki. Kapusta czerwona, nie wiem, jakoś zobaczyłam kapustę czerwoną w sklepie i od razu pomyślałam, kurczę, zjadłabym, więc dojadam resztki z wczorajszego obiadu. Zapomniałam, jaka ona jest pyszna. Muszę chyba częściej robić. Jeszcze widziałam jakieś przepisy, żeby użyć to do sałatki, ale zawsze uważałam, że czerwona kapusta chyba jest do gotowania, a nie tak do robienia sałatki. Nie wiem czemu. Jakoś tak mi się utarło w głowie, że tak jest i tak najczęściej właśnie ją robię. Dzisiaj pada deszcz, więc pewnie tylko na chwilę chciałam pojechać do Olive Young Second Shop, ale także do
tego Artboxa, bo już od dłuższego czasu dostaję informację, że najlepsze wiatraczki są z Artboxa. Kupowałam w Daiso i niestety bateria bardzo krótko działa, plus ten wiaterek nie jest zbytnio mocny, więc nie ma sensu kupować właśnie kolejnego takiego taniego. Lepiej zainwestować w troszeczkę droższy i znacznie lepszy. No lato się zaczyna, więc trzeba się przygotować. Co prawda nie będę długo, bo teraz miesiąc nam został, jeszcze jeden dzień pracy i jeszcze raz będę pracowała przed wyjazdem do Polski i potem urlopik. Zobaczymy. Loty jak na razie wszystko jest ok, nic nie odwołał, chociaż słyszałam, że ostatnio jakieś akcje z odwoływaniem, przenoszeniem lotów zaczęły się dziać. No, mam nadzieję, że u nas nie będzie problemu. Jak w zeszłym roku będziemy lecieć przez Pekin i do Warszawy. Z Warszawy będziemy pewnie na 3 dni jechali do Poznania, z tego co kojarzę, żeby właśnie zwiedzić jakieś miasto, pokazać mojemu mężowi, Eliaszowi trochę Polski. Zastanawialiśmy się też, żeby nie zapisać Eliasza na jakieś półkolonie, bo siostra coś tam zaproponowała, ale niestety cena 1300 zł za 4-5 dni, no to całkiem sporo wychodzi to, więc się zastanawiamy. Fajnie by było na jakieś zajęcia, wiecie, takie świetlicowe, coś takiego typu, żeby Eliasz miał kontakt z innymi dziećmi i mógłby porozmawiać po polsku. Jak zawsze na końcówkę tego roku u Eliasza jest coś takiego, że ten język zaczyna się troszeczkę cofać. Mniej mówi po polsku, mniej składniowo, dlatego w Polsce jednak to jest ważne, żeby on się otwierał do języka, bo wtedy jak wracamy, to od razu chce więcej rozmawiać po polsku, dużo więcej używa słówek, dużo więcej lepsze zdania składa, a im bliżej właśnie wyjazdu, kiedy już nie ma tego kontaktu tak dużego z polskim, widać, że ten polski zaczyna się cofać. No takie jest życie na emigracji razem z dzieckiem. Jeżeli chcemy jednak stawiać na 2 języki, 3 języki, no to jednak ten kontakt z językiem jest bardzo ważny. Wyciągam z kieszeni marynarki telefon i niewiele myśląc klikam na linię. Zamiast kibice złości przed ekranem laptopa mogłabym na przykład wybrać się do jego języka. Jedziemy dzisiaj na mecz, więc zabieram Was ze sobą, bo później mamy też dzień wolny i lecimy na plażę. Będziemy na Houndę, a dzisiaj jest dzień wolny przez głosowanie. W końcu się skończy nawoływanie. Ostatnio to naprawdę tak głośno nawoływali. Nie wiem, chyba gdzieś na placu mieli jakieś stanowisko czy coś, ale po prostu byli bardzo głośni i chyba tak przez godzinę krzyczeli, więc super. Ja się cieszę, że to już jest koniec. Te wiece takie wiecie, wyborcze są naprawdę głośne tu w Korei, a co, no z tego powodu też mój mąż ma wolne, Eliasz też ma wolne, dlatego zorganizowali turniej piłki nożnej, na którym lecimy. No wiecie, Eliasz lubi piłkę nożną, trzeba z tego korzystać, zobaczymy jak będzie to w przyszłości. Właśnie się zastanawiam, może właśnie siostrę zapytam, czy ona nie ma czy nie ma w naszej okolicy jakiegoś, wiecie, półkolonii z piłką nożną. To też może być interesujące, chociaż wolałabym na przykład naukę pływania, coś co on tutaj jeszcze nie robi, więc zobaczymy. Dobra, lecimy, pogoda jest taka sobie, wczoraj padało, ale pewnie i tak się zrobi za chwilę ciepło, to już nadeszło lato w Korei, więc trzeba się jednak do tego przygotować teraz. Skies are blue past the evergreen.
Tell me, baby, do you see? I see it. Byliśmy na meczu, niestety chłopaki przegrali, ale bardzo dobrze się bawili, to jest najważniejsze. Teraz lecimy, chyba coś zjeść, później na plażę spędzimy wolny czas. Na plaży nadal są te rzeźby z piasku, więc to też sobie popatrzymy, ale z tego co ostatnio widziałam, to przez deszcz zaczęły zanikać. Już nie są takie wyraźne te obrazy na tym piasku, te rzeźby. Lecimy, dzisiaj zjemy prawdopodobnie galbitang, bo już zaczyna się ciepło robić, a to nie jest raczej jedzenie na na tak ciepłą pogodę, więc to pewnie ostatni raz w tym sezonie. I see every little thing. Tell me, babe, you feel the wind driving fast down past your street. Tell me now, what can you see? I see every little thing. Tell me, babe, you feel the wind. Cruise control won't take me home, but will it make you Because mine? someone destroyed. You hear about that? Have the wheel, but I let go, 'cause I don't have to drive, chasing trailers. Got no papers, 'cause you don't have time. Idziemy na zakupy do Imart. Znowu, nie wiem, wydaje mi się ostatnio, że często chodzę, ale przez to, że jest ciepło, to nie robię dużych zakupów, bo nie chce mi się ich nosić. Plus ostatnio mamy takie niezorganizowane te posiłki w domu, więc za każdym razem jak coś zapomnę, to wtedy muszę wrócić. Idziemy do Imart, bo chciałabym chyba dzisiaj zrobić bulgogi bibimbap, więc zobaczymy, czy mi wyjdzie, bo nie mam mięsa zamarynowanego, bo muszę kupić tą gruszkę albo sok z gruszki, bo ostatnio Natalia wspominała, że ona używa soku z gruszki, więc chyba bym pomyślała nad tym, tym bardziej, że to troszeczkę taniej wychodzi, plus ten sok się nie zmarnuje tak szybko jak same gruszki. Dzisiaj stylizacja w te czereśnie albo wisienki, zależy jak to na to patrzy. Jeszcze taka nierozbudzona jestem, dopiero jest przed 10, więc za chwilę powinni dopiero otworzyć sklep. Front camera से कौन रिकॉर्ड करता है? Miss them. I'll see them in my dreams. Do Daiso przyszłam po te miski i chodziło mi o te do bibimbap. Fajne są, takie metalowe, choć są takie lekkie w miarę jak na metalowe. W Daiso macie całą sekcję metalowych rzeczy, tak jak samo drewnianych, które są tam. Też się zastanawiałam, czy może właśnie miski do bibimbapu nie kupić takie, wiecie, z drewna, ale chyba jednak metalowe dłużej przetrzymają. O. I chyba nie mają tu, no mają tylko takie. Ale ta jest ładna. Jakieś owsianki czy coś. Sporo produktów na lato, zaczyna się pokazywać chłodzące apaszki. To chyba tak z wodą są. Wiatraczki, chociaż te z Daiso nie są do końca takie fajne. Krótko działają.
szybki unboxing tego, co zakupiłam, ale najpierw muszę włączyć tego audiobooka. W ogóle muszę z Wami o czymś porozmawiać, bo ciekawi mnie Wasza opinia w tym temacie, ale to za chwilę. Najpierw może Daiso, to właśnie zakupiłam tą drewnianą miseczkę, jest słodka, to dlatego ją kupiłam, przyznaję się, ale też kupiłam właśnie miski do bibimbapu, tak jak Wam wspominałam i przejdźmy, tak, to wszystko? A, jeszcze kupiłam nożyk, ale go nie widzę, za chwilę pewnie go znajdę, ale mamy też do bibimbapu kunnamul, czyli to są te kiełki tego fasoli. Będziemy gotować, może też zupę z tego zrobię, zobaczymy. Mamy też shiitake do bibimbapu i szpinak. To są takie podstawowe warzywa, które mamy w tym przepisie. Dlatego, że nic. Dlatego, że marchewkę mam, więc całkiem sporo warzyw. Bibimbap dodajemy wszystkie warzywa, które nam najbardziej smakują. Dzisiaj też zakupiłam całkiem sporo mięsa, bo mamy aż tutaj 1,5 kg, ale pół kilograma użyję do zrobienia mięsa mielonego, bo dzisiaj miał być bibimbap, ale obiecałam mojemu synowi makaron, więc zrobimy makaron. Mamy też awokado. Kupiłam kombuczę i za chwilę ją posmakujemy. To jest w ogóle koreańska firma. Ja nigdy nie miałam okazji picia kombuczy, więc to jest mój pierwszy raz. Zobaczymy, czy mi zasmakuje. Jeżeli zasmakuje, to będę po prostu pijała to częściej. Czerwona kapusta, bo ostatnio ugotowana czerwona kapusta naprawdę mi zasmakowała. Byłam w szoku. Raczej to jak zrobiłam, byłam w szoku, bo zawsze lubiłam kapustę czerwoną, ale nie zawsze potrafiłam ją dobrze przyprawić, dobrze zrobić i tym razem mi się udało. Mamy też 2 koncentraty pomidorowe od Mutti. Cena jest niecałe na polskie chyba 6 zł, więc chyba cena nie jest zła, tak mi się wydaje, bo zawsze raczej wydawała się z tych znacznie droższa, ale w Polsce wszystko tak podrożało. I mamy też właśnie ten nożyk. On ma robić paseczki, wygodnie i przyjemnie paseczki, więc zobaczymy. I do Polski zakupiłam taką przezroczystą kosmetyczkę, żeby widzieć, co tam mamy. Powrzucam tam wszystkie moje najważniejsze rzeczy. Zastanawiam się, czy ich więcej nie kupić. Na przykład w różnych rozmiarach, tak żeby mieć poukładane w miarę wszystko. Na przykład biżuterię albo jakieś inne kosmetyki. Dobra, ja się zabieram za picie właśnie. Ciągle sprawdzam telefon, bo zastanawiamy się, co z mężem zrobić w weekend. Bo jest... ja nie wiedziałam, że aż tak to będzie... Dobra, głupio zrobiłam, bo zamieszałam, a kombucha jest, na to wygląda lekko gazowana. Przepraszam, ale naprawdę nigdy nie miałam okazji pić kombuczy. Więc... smakuje jak fermentowane coś. Jest ciepło, więc kostka lodu i przelejmy sobie to coś. Ostatnio Monika mówiła, żeby zaczęła pić kombuczę. Ja po prostu zobaczyłam, że jest przeceniona. Tylko dlatego ją kupiłam tak naprawdę. A nie dlatego, że jakoś mnie kręciło, żeby spróbować. Jak jest taniej, to przeżyjemy, jeżeli wiecie, musicie wypić. Ale jest dobre. Chodzi o to, że nie jest słodkie, więc to jest ważne moim zdaniem. Więc nie jest dodatkowo jakoś słodzone i jest orzeźwiające, ale nie podoba mi się zapach. Naprawdę nie podoba mi się zapach i to może być ta jedna rzecz, która nie przekona mnie do kombuczy. Zobaczymy. No zapach ma specyficzny, ale myślę, że jakby była przeceniona, to inne smaki bym mogła spróbować. Ja tym razem wzięłam pomarańczę, tak? Pomarańcza i klędzy. Klędzy nie wiem, to chyba ten kwiat, ale w ogóle ładne, moim zdaniem, opakowanie. Bardzo fajnie wygląda, fajnie zrobione, tak, tak artystycznie wręcz powiedziałabym, ale dobra, będziemy pić. I wracając do tematu audiobooków, bo ostatnio do słuchania
słucham bardziej takie lżejsze audiobooki, takie jak, wiecie, nie muszę się za bardzo skupiać, bo historia po prostu pędzi. I są to takie bardziej romanse lekkie właśnie do słuchania. Czytam roman fantasy, gdzie bardziej muszę się skupić, chociaż mam jedną książkę do polecania i na Empik Go jest tylko i wyłącznie wersja do czytania, ale bardzo mi się ten romans spodobał. Muszę Wam później powiedzieć, jaki to jest, ale słuchajcie, im więcej ich słucham, to nic, że historie w większości się powielają. Chociaż niektóre właśnie, tak jak mówię, ta, którą czytam, zaskoczyła mnie, bo naprawdę fajnie się to czyta, ale chodzi mi bardziej o osoby, jak są powielane. Najczęściej dziewczyna jest albo najczęściej jest niska, facet musi być oczywiście wysoki, ale chodzi mi o takie szczegóły, jak na przykład kolor oczu i włosów. Ostatnio ciągle wchodzę, że ma truskawkowy blond. Co to jest za szaleństwo? Wiem, że w pewnym momencie ten truskawkowy blond był bardzo popularny. Wiele osób sobie farbowało włosy. No, widziałam to w social mediach, więc nie wiem, czy tak na serio, bo popularny, patrząc na ulicę, bo wiecie, w Korei raczej wszystkie włosy są w podobnym kolorze, ale wiem, że za granicą, no, widziałam sporo na social mediach, że ten truskawkowy blond jest bardzo popularny, ale w książkach, no po prostu ostatnio czytam jedna, druga, trzecia, czwarta, wszystkie laski mają truskawkowy blond, a do tego mężczyźni mają zielone oczy. No po prostu szok. No stop, tylko słyszę głębokie, zielone oczy. I pytanie właśnie do Was, co o tym sądzicie? Czy takie powielanie raczej nie stereotypów, takich trendów w książkach jest fajne, bo to zaczyna się robić troszeczkę nudne, bo albo ma głębokie czekoladowe włosy, albo ten truskawkowy blond, a mężczyzna ma głębokie zielone oczy. Czy Wam się zielone oczy podobają? Znaczy, fajne są, bo są właśnie niespotykane, a w książkach wydaje się, że wszyscy mają zielone oczy. Tak, jak nie kobieta, a to mężczyzna, ale w większości to mężczyzna właśnie w książkach ma zielone, głębokie oczy. Tak, które patrzą się na mnie, jakby miały mnie za chwilę rozebrać. Tak. Te teksty w niektórych książkach też są niesamowite. Najgorszy tekst, który słyszę, to dotykał mnie z wielką czcią. Co to jest? Każda książka, najczęściej właśnie w fantasy, ale w tych romansach też czci. Dotyka mnie z ogromną czcią. Ten tekst każda prawie książka posiada. Dobra. Zbieram się, bo wypiję tą kombuczę i zjem coś, będę gotowała, bo chciałabym, żeby ten sos porządnie sobie popyrkał. No, tym bardziej, że mój syn sobie zażyczył, miał być bibimbap, ale widzicie, jak syn sobie zażyczy makaron, to musi być makaron, tym bardziej, że wczoraj mi afera o to zrobił, ale to już nie komentujcie. Dobra, zbieram się. Czegoś dla prawdziwych mężczyzn, powiedział. Partner wywróciła coś na swojego kieliszka, kiedy wtedy mógłbyś się odwdzięczyć i zostać naszym sponsorem. Został zakończony ślubie i już nigdy się nie odniósł. Co? I guess this counts as an apology. Słuchajcie, miałam Wam powiedzieć o książce, o którą teraz czytam. Jest to bardzo fajne romansidło, dylogia, więc powinna być druga część powiązana z tą pierwszą, ale to się dopiero przekonam, bo jestem na 69%, czyli jeszcze troszeczkę, ale powiem Wam szczerze, bardzo przyjemnie mi się ją czyta. Przez książkę się płynie, historia jest fajna, do tego nie jest jakaś taka przesadzona, nie jest to też taki, wiecie, ciężki romans, nie jest to sportowy romans, co prawda mamy tutaj oczywiście prawie aranżowane małżeństwo, bo do tego aranżowanego małżeństwa jeszcze nie doszłam, ale naprawdę nie jest jakaś to głupkowata książka, jak to czasami z tymi romansidłami potrafią być, nie jest przesadzona, więc naprawdę przyjemnie się czytać. Ci bohaterowie też nie są dziecinni w jakiś tam stopniu, potrafią ze sobą w miarę rozmawiać, więc polecam. Książka
About Him i jest to Heller Julia. Z tego co kojarzę, w tym roku ma wydać jej 3 książki, to Polka, właśnie druga część tej dylogii, plus jakaś inna, kolejna seria. Zobaczymy, bo jak na razie mi się podoba. Ja za Empik płacę, więc skorzystałam z tego, ale myślę, że opłaca się, nawet jeżeli bym miała kupić książkę, to może bym się na to skusiła, bo naprawdę przyjemnie mi się ją czyta, aż jestem w szoku, bo ostatnio te romansidła zaczęły mi się nudzić, bo są bardzo do siebie podobne, plus tak jak mówię, bohaterowie nawet muszą mieć podobny wygląd wszędzie, czyli truskawkowy blond oraz zielone oczy. No, niestety. Dobra, my za chwilę lecimy do domu, jesteśmy na placu zabaw. Nikogo nie ma niestety, chociaż pogoda bardzo fajna. Ale no, ostatnio tak jest, że tutaj na placu zabaw bardzo szybko dzieciaki uciekają. Przy okazji, jak byliśmy na placu zabaw, przyszła paczka. Dzisiaj zamówiłam o godzinie 11, już mam, czyli około 18 już przyszła. I mamy tutaj sok z gruszki. Byłam w Imart, gruszka w ogóle niedostępna, taka wiecie, jako owoc, świeży produkt, a soki były tylko jedna opcja i bardzo droga, bo 20 000, a te kupiłam za 13 i mamy 30 opakowań po 100 ml. Fajny produkt, bo 100% krajowy, Guksan, tu napisane, plus 100% sok z gruszki, 24 kalorie i tylko 4 gramy cukru, więc jak na koreański produkt to malutko tego cukru, co mnie bardzo cieszy, bo ja raczej ograniczam cukier. Będzie do bulgogi, ale też jeżeli ktoś będzie się chciał napić, to czemu by nie? Taki sok, także zdrowy, na pewno będzie do skorzystania na jakieś wycieczki, bo fajne są takie malutkie opakowania, ale tak naprawdę to zakupiłam go do bulgogi, bo niestety te gruszki koreańskie, tak, jeżeli są już dostępne, to też są okropnie drogie, bo za 4 takie gruszki płacimy jakieś 20 000, więc to jest sporo. Mamy też wanisza, wanisz koreański, bo niestety ten niemiecki jest w Korei drogi, 25 000 kosztuje. 8 000 za taki koreański, ale liczę, że jakość jest podobna co do tej niemieckiej. Mam parę plam, a najgorsza to jest to, że Eliasza uniform do piłki nożnej ma takie plamy, które nie chcą zejść. Co prawda nauczyciel powiedział, że chce mu wymienić na nowszą wersję, więc zobaczymy. Ale tak czy siak, przyda się, będzie do odplamiania. I słuchajcie, jesteśmy też już po wyborach, znamy prezydenta w Busanie. Idziemy troszeczkę w tą demokratyczną stronę i prezydent został wybrany z demokratów. Wcześniej przez 8 lat był od republikanów, ale nie dziwię się, Koreańczycy się troszeczkę zdenerwowali po impeachmencie ostatniego prezydenta. Pewnie słyszeliście, Yok-sul został odwołany i teraz chyba jest postawiony pod sąd, ale nie wiem, czy w końcu coś z tego wyszło, czy nie, ale w Korei, w Busanie coś się zmienia, plus Busańczycy też się troszeczkę zdenerwowali, bo blokowali, republikanie blokowali tutaj przeniesienie ministerstwa morskiego i rybołówstwa, co miało pomóc troszeczkę odbudować Busan, troszeczkę wprowadzić firmy koreańskie, które by się zainteresowały tym miastem, ale niestety republikanie chcieli blokować. Też Koreańczycy z Busanu troszeczkę się zdenerwowali na republikan, bo blokowali przez cały czas przeniesienie Ministerstwa Morskiego i Rybołówstwa, które miało pomóc przyprowadzić firmy i żeby miasto odbudowywało się troszeczkę, bo od dłuższego czasu niestety mamy spadek w ilości mieszkańców, ale co się dziwić, wiele osób mówi, że
Busan jest troszkę miastem upadającym, ponieważ nie ma tutaj pracy dla Koreańczyków. Większość przenosi się specjalnie do Seulu. Dobra, chciałam podziękować za tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie wiem, czy będzie długi, czy krótki. Dopiero będę go montowała. W weekend jedziemy na camping, plus jutro sporo się dzieje. Ale to pewnie albo zrobię day vloga, zobaczymy, albo to będzie początek weekly vloga, więc zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco i widzimy się w kolejnym filmie.